Hej moi kochani, jestem Merlin i dzisiaj pokażę wam, jak możemy zainstalować sobie Google Chrome. Na początku musimy uruchomić dowolną przeglądarkę. W tym wypadku mamy tutaj Microsoft Edge. Możemy też, jeżeli nie mamy na pulpicie skrótu, skorzystać tutaj z opcji wyszukaj na dole, którą sobie możemy nacisnąć, albo po prostu nacisnąć znaczek Windows Start i teraz możemy od razu zacząć pisać na klawiaturze. W tym wypadku Edge będzie domyślną zainstalowaną przeglądarką na waszym komputerze i ją sobie uruchamiamy. Tutaj w paseczku górnym, czyli w tym miejscu, po prostu naciśniemy sobie na to miejsce i napiszemy sobie Google Chrome. Enter. I teraz zobaczymy sobie, tutaj będziemy mieć pierwszy link. Ważne, żeby pochodził on tutaj z nazwy www.google.com. Dokładnie tak samo napisane jak tutaj. Reszta jest ważna tego tutaj całego URL i sobie naciśniemy na to. Następnie przeniesie nas na taką oto stronę. Ja tutaj aktualnie mam przeglądarkę w języku niemieckim, ale widzicie, przetłumaczyło mi na język polski. I tutaj musimy nacisnąć na ten niebieski przycisk pobierz Chrome. Tutaj mam też opcję pomóż Google Chrome poprawić Google Chrome, automatycznie wysyłając do Google statystyki użytkowania i raporty o awariach. To możecie sobie zostawić. Ja nie chcę, żeby to się działo, więc sobie to oznaczyłem, tak jak widzicie. I naciśniemy sobie na pobierz Chrome. Po naciśnięciu zobaczymy, że w prawym górnym rogu pobierze nam tutaj nasz Chrome. Możemy albo od razu nacisnąć sobie tutaj na tą ikonę Chrome Setup Exe, albo możemy sobie też dać 3 kropeczki i tutaj przejść w pobrane. Skrótem na klawiaturze, żeby przejść do pobrane, jest Ctrl+J i to działa tylko w momencie, jeżeli jest wasza przeglądarka uruchomiona. W tym wypadku Edge bądź też Chrome, czyli Ctrl+J i możemy sobie tutaj właśnie zobaczyć tą instalację, czy ten plik instalacyjny. I jak naciśniemy sobie na ten folder niebieski tutaj, to wtedy otworzy wam się folder, w którym będzie zapisany ten Chrome Setup.exe. Jak sobie nacisnę, to on jest, widzicie, tutaj się wam pojawi. Alternatywnie, jeżeli nie wiecie, gdzie wam się pobrało ten plik, możemy sobie też przejść do, że tak powiem, mój komputer. W tym wypadku ja sobie nacisnę tutaj na eksplorator plików na dole ekranu i teraz po lewej stronie będziemy mieć taki pasek tutaj szybkiego dostępu i z tego paska wybierzemy sobie pobrane. Domyślnie to jest właśnie miejsce, w którym będzie wam ten plik Chrome Setup się pojawi. Naciskamy na niego 2 razy. Teraz okienka, które się otworzyło, klikamy tak i otworzy wam się teraz informacja o instalacji. Ja tutaj mam komputer po niemiecku, więc dlatego, częściowo po niemiecku, więc mi tutaj się po niemiecku wyświetla tekst. Wy będziecie mieć po polsku, więc nie ma się czego martwić i czekamy, aż się zainstaluje. Instalacja może trwać różnie w zależności od tego, jak szybki macie komputer. Widzicie, u mnie szybko to trwało i widzimy teraz na pulpicie też się pojawiła ikona Google Chroma. I teraz, jeżeli mamy konto, możemy tutaj nacisnąć przycisk zaloguj się. Jeżeli nie mamy konta, możemy nacisnąć, żeby się nie meldować. My się nie chcemy na razie meldować. I co możemy zrobić? Możemy ustawić jeszcze przeglądarkę jako naszą domyślną przeglądarkę, bo normalnie jeżeli będziemy klikać jakieś linki, na przykład stworzylibyśmy sobie skrót do jakiegoś programu na pulpicie, to on się otworzy właśnie w waszej domyślnej przeglądarce. Moja domyślna przeglądarka teraz to jest Edge, ale my chcemy ustawić Chrome. Więc jak to zrobić? Klikamy na ten niebieski tutaj przycisk na dole. Teraz otworzą wam się ustawienia waszego komputera i teraz zobaczymy, że tutaj są wszystkie te pliki, czy rozszerzenia, które są uruchamiane właśnie jako przez Microsoft Edge i tutaj widzimy u góry napis ustaw Google Chrome jako domyślną przeglądarkę i my jedziemy sobie na prawo, klikamy ustaw domyślnie. I teraz jak zobaczymy sobie, to wszystkie tutaj te ikonki przemieniły się na, nie wszystkie, ale przemieniły się część na właśnie Google Chroma, czyli HTML. Jeżeli chcemy na przykład też pliki otwierać z rozszerzeniem .pdf, też w innej przeglądarce wystarczy, że tutaj sobie naciśniemy na to i teraz damy przełącz mimo to i wybieramy sobie z listy Google Chrome. Widzimy, że jest nowa, ustaw domyślnie i inne pliki też tutaj możemy sobie wybrać. Nie jest ich aż tak dużo, ale te po prostu, które mają tutaj znaczek Edge'a, możemy sobie zmienić na Google Chrome bez problemu. XHTML, HTML też sobie to możemy pozmieniać. MHTML też sobie możemy zmienić na Chrome, ustaw domyślnie. Wszystkie po prostu te co miały Edge'a ustawiamy sobie na Google Chroma i to by było tyle. Jeżeli nie będziecie wiedzieć, gdzie to w ogóle przejść do tego miejsca, wystarczy, że jeżeli uruchomicie sobie ustawienia, tak? Będziecie mieć ustawienia, ja sobie to zamknę. Pozwolę sobie tutaj to zamknąć wszystko. Na razie sobie pozamykamy. Tutaj Google Chrome chce nam informacje dać, ale w każdym razie jak sobie wejdziemy na dole w start, możemy sobie tutaj napisać ustawienia, wybrać sobie ustawienia i teraz sobie tutaj przejdziemy, tutaj sobie w wyszukiwaniu napiszemy domyślne aplikacje.
aplikacji, czy tam aplikację domyślnie, klikamy sobie i teraz tutaj możemy wpisać aplikację właśnie Chrome i klikniemy sobie na Google Chrome i tutaj sobie możecie, widzicie, ustawiać, które pliki będą tym właśnie otwierane w taki oto sposób. Ja sobie to zamknę, bo już ustawiłem wszystko jak chcę. Teraz jak już instalacja przebiegła po mieście, możemy usunąć sobie instalację klikając prawym na ten plik Chrome Setup i tutaj z tej listy nie mamy nic do wybrania, co nas interesuje, klikamy więcej i tutaj mamy opcję usuń, sobie usuwamy i tyle. I znika to stąd. Następnie, jak mamy Google Chrome, możemy sobie tutaj, musimy sobie to zaakceptować, klikamy OK i widzimy, mamy zainstalowane Google Chrome. Jak ja sobie teraz nacisnę na Google Chrome 2 razy, to zobaczycie, uruchamia się nam Google Chrome. A więc w taki sposób możecie sobie zainstalować Google Chrome, znaczy pobrać i zainstalować Google Chrome na waszym komputerze. Mam nadzieję, że wam się odcinek spodobał. Zachęcam do kciuka w górę oraz komentarza, subskrypcję z dzwoneczkiem, bo to bardzo pomaga w rozwoju mojego kanału oraz zachęcam was również do darmowego konta na stronie magictm.com. Możemy sobie w ogóle tą stronę wyszukać tutaj, magictm.com i na tej stronie możecie sobie założyć darmowe konto i tutaj będą poradniki odnośnie programowania oraz obsługi komputera. Możecie również ten poradnik, czyli do instalacji i pobrania Google Chrome znaleźć również na tej stronie w zakładce, słuchajcie, w zakładce tutaj blog sobie otworzycie, jest zakładka blog i tutaj ten artykuł będzie. Ja wam na razie dziękuję za uwagę, zapraszam do kolejnych odcinków z Google Chrome, ja się z wami żegnam, do zobaczenia, do usłyszenia i cześć!